My się nie możemy oświecić w jakiś specjalny, nowy sposób. My możemy tylko potwierdzić i stale rozpoznawać światło, które świeci cały czas. Świadomość. Będziemy mówili o czymś tak prostym i tak bliskim i tak oczywistym, jak to, że jesteśmy i doświadczamy. Bycie z poziomu świadomości sprawia, że cały nasz organizm zaczyna odpoczywać. Padło dzisiaj takie zdanie, że nie przyjechałam tutaj, żeby się oświecić. Bardzo mnie to zdanie ucieszyło. Dlaczego? Ponieważ my się nie możemy oświecić w jakiś specjalny, nowy sposób. My możemy tylko potwierdzić i stale rozpoznawać światło, które świeci cały czas. Świadomość. Obecność. Czyli to, że jesteś w tej chwili przytomny, jesteś i doświadczasz tego momentu. Oświecenie to ono się nie zaczyna nagle. To nie jest taki moment, że nagle zaczyna się nasze oświecenie i od tego momentu w życiu jest świetnie cały czas. To, co się w ten sposób prawdopodobnie wielu z nas przytrafia, to jest jakiś stan, który się rozpoczął w danym momencie, jakiegoś rodzaju ekscytacja umysłu związana z tym stanem i która trwa jakiś czas. Ale gdzie jest ta ekscytacja, kiedy śpimy? W głębokim śnie. Gdzie ona jest? Nie ma jej, prawda? Znika, wszystko znika. Cała percepcja ja znika. Więc to nie może być to oświecenie, o jakie nam chodzi, o jakim tutaj mówimy, na które wskazujemy. Więc nie możemy się oświecić, ponieważ światło świeci cały czas i już świeci. Oświecenie zawsze jest i było. Tylko w jakiś sposób my właśnie zaczęliśmy po drodze wierzyć w takie koncepty, że to jest stan i że do tego stanu powinniśmy dojść i że ten stan najprawdopodobniej jest w jakiś sposób określony. Ale wszystko to są pomysły po prostu najprawdopodobniej zapożyczone z uwarunkowań książek, inspiracji, które mieliśmy do tej pory. Ze społeczeństwa, po prostu z dorastania, bycia i życia tu. Natomiast możemy to sprawdzać za każdym razem. Powiedzcie, czy musicie w tej chwili wkładać wysiłek w to, by być? Czy jest jakaś przestrzeń, czy może nie tyle przestrzeń, ale czy jest jakieś coś, co odświetla ten moment, żebyśmy mieli możliwość doświadczania go? Jest coś takiego? Czy doświadczacie tego momentu? Czy jesteście świadomi tego momentu? Czy my musimy być tak świadomi tego momentu, żeby dokładnie wiedzieć, co się dzieje? Czy po prostu możemy być świadomi tego momentu, a ten moment dzieje się tak czy inaczej? Czy możecie dostać się ze mną do takiego patrzenia, w którym ten moment dzieje się tak czy inaczej? Ten moment płynie tak czy inaczej. A on płynie dlatego, że coś go wyświetla. To coś, co wyświetla, to nie jest jakaś odległość. Bo zobaczcie, że nie musimy nic robić, by ten moment płynął. Czy musimy coś robić? Czy musimy wkładać w tej chwili wysiłek, by ten moment płynął? Powiedzcie. Czy wkładacie wysiłek w to, żeby być tutaj i doświadczać? Czy to bycie i doświadczanie ma w sobie jakiś aspekt bycia świadomym? Jak inaczej moglibyśmy doświadczyć, gdyby tam nie było pod spodem? Ja mówię, to są takie ogólne słowa. Gdyby ten moment nie miał aspektu bycia świadomym. Z którego miejsca my doświadczamy bycia świadomym? To musi być bardzo bliskie miejsce, bo każdy z nas ma z tym kontakt w tej chwili, bo każdy z nas w tej chwili doświadcza. Czy widzicie mnie? Czy słyszycie mnie?
Czy słyszycie swoje myśli? Czy tam widzicie swoje myśli? Czy odczuwacie swoje ciało? Czy odczuwacie dźwięki? Dzieje się to, ponieważ jesteśmy wyposażeni w ciągły akt bycia świadomym, ciągły akt świadomości, ciągły akt bycia. I teraz tak, czy ten akt bycia świadomym wyłącza się wtedy, kiedy mijają myśli? Czy kiedy myśl się kończy, to świadomość też znika? Okej, czyli jest coś, tak czy inaczej, i w tym pojawiają się i znikają najróżniejsze zjawiska. Płyną najróżniejsze zjawiska w tym momencie, tak? Teraz, nie wiem, ja się powiedzmy poruszam i coś w nas jest tego świadome. Czy my musimy określać, co się dzieje w tej chwili, by mieć kontakt ze świadomością? Czy musicie określać, Nitya teraz macha rękami? Czy musimy sobie to opisywać, by być? Nie musimy, prawda? Więc jest jakaś przytomność, jest jakaś obecność dla tego momentu, dla tego doświadczenia. Więc zaznaczam teraz, na samym początku naszego odosobnienia, że będziemy mówili o czymś tak prostym i tak bliskim i tak oczywistym, jak to, że jesteśmy i doświadczamy. Natomiast bardzo często dla naszego umysłu to jest za mało. Generalnie takie proste, to mi się nie chce tego w ogóle słuchać, ani za tym wodzić. Wolę jakieś bardziej skomplikowane teorie i takie, które mi coś dadzą, albo o których przynajmniej opowiem i będę mieć wrażenie, że jestem na przykład bardzo mądra. Ale zobaczcie, że te wszystkie rzeczy są zdarzeniami w tym ciągłym akcie świadomości. W tym czymś, co jest. Czy jest myśl, czy jej nie ma? W swoim doświadczeniu zauważyłam kiedyś i potwierdzam to każdego dnia, że łączenie się z tym prostym aktem bycia świadomym, tak to dzisiaj nazywam, nie wiem czemu, łączenie się z tą prostotą i resetowanie swojego umysłu po prostu do samego bycia, a niekoniecznie nazywania i opowiadania, co się dzieje i o co w życiu chodzi, sprawia, że organizm zaczyna odpoczywać. Sprawia, że zaczynamy mieć natychmiast więcej energii i sprawia, że się zaczynam w jakiś sposób czuć na miejscu. I dzieląc się satsangiem już od wielu lat, zauważyłam, że to się tyczy tak naprawdę nas wszystkich. To nie jest moje prywatne doświadczenie, ale większości ludzi, z którymi się zetknęłam w trakcie takich spotkań jak to. Więc zaczynając jeszcze raz do tego zdania, o którym powiedziałaś, że nie przyjechałaś tutaj, żeby się oświecić. No tak, bo oświecenie tego typu, żeby miała się oświecić, byłoby nadal dla umysłu. Byłoby nadal naszą jakąś taką zajawką intelektualną, może na chwilę, albo doznaniową na chwilę. Ale każde doznanie, czy każdy pogląd, czy każda teoria, czy każde stwierdzenie ma swoje momentum i trwa dosłownie chwilę. Nawet jeśli jakiś stan będzie trwał miesiąc, tydzień czy 10 lat, to i tak się skończy. Jeśli pojawił się ten stan, to będzie musiał odejść. Natomiast czy to samo tyczy się tego aktu bycia przytomnym, tego aktu po prostu bycia, tego aktu świadomości? Czy świadomość dzieli takie same cechy jak stany? Innymi słowy, czy świadomość też jest stanem? Czy nasz stan naturalny, świadomość, jest stanem? I w satsangu my nie myślimy na ten temat, no bo nikt tej odpowiedzi nie znajdzie i nikt tego nie wymyśli, jak jest. Zawsze to będzie teoria i zawsze to będzie ta nakładka myślowa, która owszem może być fajną, wysublimowaną teorią, ale nie daje nam odpoczynku.
ale nie resetuje nas, nie przywraca nas do harmonii i tak naprawdę jakiegoś rodzaju zdrowia fizycznego i psychicznego, nie przywraca nas. Natomiast resetowanie naszego umysłu, nawet wtedy, kiedy on jest aktywny, ale bycie z poziomu świadomości sprawia, że cały nasz organizm zaczyna odpoczywać. Więc teraz spróbujmy wewnętrznie po prostu niczego nie chwytać i nie łapać, bo się świadomości złapać nie da. Więc na moment odprężamy się do tego, by nie robić zupełnie nic specjalnego. Nawet też nie mamy popaść w jakąś specjalną medytację, gdzie pokaże nam się cały wszechświat, etc. To też nie jest na ten temat. Bo nawet jeśli taki stan bardzo, bardzo mistyczny, bardzo duchowy do nas przyjdzie, to też przeminie. Więc nijak się ma do oświecenia, nijak się ma do naszego stanu naturalnego i tego, co jest naszą podstawą, tego, co jest naszym fundamentem. I teraz tak, często, kiedy ja zaczynam wykład w ten sposób, to zachodzą dwa procesy. Jeden proces polega na tym, że nasz umysł, który odnosi się w czasie i przestrzeni, słyszy tego typu słowa, tego typu koncepty i mówi: o nie, ale nuda. O nie, to bez sensu. Nie do końca mi się to podoba. To się nie zgadza z tą teorią, etc. Całe warianty tego typu. I to jest zupełnie normalne, bo każdy z nas nasiąkł jakiegoś rodzaju wiedzą i uwarunkowaniami, więc umysł musi percepować w ten sposób. To jest po prostu biologia. Natomiast to nie jest wszystko, co zachodzi w tym momencie. W czasie, kiedy nasz organizm myśli i w czasie, kiedy nasze ciało próbuje percepować i próbuje zrozumieć, o co tutaj chodzi, pod spodem jest świadomość. I w całym tym przebudzeniu i resetowaniu naszego umysłu chodzi wyłącznie o rozpoznawanie tej świadomości. Wyłącznie. Więc nie chodzi nam nawet o kształtowanie naszego charakteru w jakiś sposób, czy kształtowanie zwojów naszych myślowych w jakiś określony sposób. Chodzi nam o przywracanie tej harmonii poprzez rozpoznawanie tego, co jest naszą podstawą, tego, co jest zawsze. Innymi słowy, odróżnianie w naszym doświadczeniu zjawisk, które są przemijające, chwilowe, od tego, co jest w nas stałe. Więc w stały sposób, odkąd się to spotkanie zaczęło, czy byliście świadomi, że tutaj jesteśmy, coś się odbywa od początku tego spotkania? Mhm. Więc umysł wierzy w taki sposób na takim spotkaniu na przykład. Spotkanie się zaczęło, Nitya zaczęła o tym mówić, tutaj mówi o satsangu, opowiada nam o tym, co jest, opowiada nam o przebudzeniu, tutaj pokazuje różne rzeczy, tu mamy różne doświadczenie, koniec odosobnienia, niedziela i tu już jest bach, przebudzenie, mamy to, wyjeżdżamy, dziękuję, do widzenia, wszystko jasne. Tak? No tak mniej więcej. Tu zaczynam dzisiaj wykład i tak powoli was prowadzę. I jeszcze w ogóle ja mam, słuchajcie, plan na to. Mam kiedy wam co powiedzieć i każdy w tym samym momencie będzie się budził. Słuchajcie, teraz rozumiemy tę część wszyscy naraz, potem tę część rozumiemy wszyscy naraz, potem trochę się rozwijamy w tańcu, potem troszeczkę w jodze się rozciągniemy. No i super. I tutaj już jest blisko niedzieli. Już na tym etapie wszyscy powinni się zorientować. Tu już wszystko powinno być jasne. I pożegnalne spotkanie w niedzielę, zdjęcia, bach, oklaski, wszyscy przebudzeni, certyfikaty wypisane, jedziemy do domu. Pasuje? Natomiast mój przekaz jest totalnie inny i totalnie radykalny. Ja mówię o tym, że nic nie musimy robić, nic. Że nie mamy do pokonania żadnego kroku. Owszem, wszystkie te zajęcia, które dla was przygotowałam, robię z przyjemnością i wiem, że sprawiają one wam przyjemność. Natomiast to się nijak ma do pogłębiania czegokolwiek, ponieważ my rozpoznajemy coś, co nie jest związane z jakąkolwiek głębokością. Jest po prostu stale, cały czas. I w którym momencie w tych świadomościach, tu w tej naszej świadomości będzie to zatrybiać,
mniej, bardziej, czy bardzo mocno, czy bardzo delikatnie, to już jest zupełnie jakby nie w mojej mocy. To jest w mocy po prostu całości i jedności całego wszechświata. Tak jak ten wszechświat nas tutaj sprowadził w taki sposób i nas tutaj naraża i trzyma na to. Nie wiem dlaczego robi to w taki sposób. Ale bardzo ważne jest załapać ten początek, o którym teraz mówię. Że tu nie chodzi o pogłębianie i nie chodzi o jakieś rozwijanie do jakiegoś punktu kulminacyjnego, który będzie tu. Bo wszelkie szerokości, odległości tak naprawdę to są tylko zjawiska świadomościowe, zjawiska umysłowe. Natomiast co takiego w nas mieści wszystkie stany? Od wąskich po szerokie, rozległe, wysokie itd., itd. Nam chodzi o rozpoznawanie czegoś, co jest wtedy, kiedy jest ci przyjemnie, jest wtedy, kiedy jest naszemu organizmowi nieprzyjemnie, wtedy, kiedy jest młodszy, wtedy, kiedy już ma starsze lata itd. Chodzi nam o rozpoznawanie czegoś, co jest stałe i co nie stawia żadnego warunku. Co kompletnie nie ufa takiemu stwierdzeniu, że jesteś jeszcze za głupia, żeby się przebudzić. Jeszcze musisz troszeczkę, nie wiem, przeprosić rodziców, mamę, tatę, pojechać do Indii, pojechać na pielgrzymkę, nie wiem, zrobić karierę i wtedy można będzie wreszcie pomyśleć o czymś takim jak przebudzenie. Nie, to jest totalnie radykalne. Mówi, że to jest tak samo dla wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, czy jesteś piękny, czy jesteś brzydki, młody, stary, etc. To jest dla wszystkich identyczne. Czy jest tutaj ktoś na tej sali, kto nie ma dostępu do świadomości? Albo czy jest tutaj ktoś, pytanie jest takie, czy jest tutaj ktoś, kto myśli, że on nie ma dostępu? Podnieście proszę rękę do góry. Czy jest tu ktoś, kto myśli, że on nie ma dostępu? Czy ona? Czy ty? Jest ktoś taki? Nie ma? To dobre. To dobre. Nie ma. Więc pytanie jest takie, czy my odpowiadamy na to pytanie, nie mówimy nic dlatego, że nie wiem? Czy nie odpowiadasz nic dlatego, że nie wiesz? Czy dlatego, że wiesz, że mam rację? I o czym ta racja świadczy? O tym, że my nie możemy zaprzeczyć temu, że jest jakiś rodzaj samoświadomości w nas. Ja na przykład teraz słyszę swoje słowa. Ja na przykład w tej chwili słyszę dźwięki. Ja nie muszę percepować słów myślami, ale ja słyszę dźwięki w tym momencie. Ja widzę obrazy w tym momencie. Nie muszę w tej chwili ich wszystkich nazywać. Nie muszę mówić, ty jesteś kobietą, ty jesteś mężczyzną, ty masz tyle lat, tyle. Ja jestem tu, ty jesteś tam. Ja mogę wyłączyć te analizy, ale i tak doświadczam. I tak doświadczam w tej chwili. Więc coś w nas wie o samoświadomości, dlatego że nią już jesteśmy. I w satsangu tak naprawdę my nie robimy nic innego, jak to, że sprawdzamy, jakie wierzenia, jakie nawykowe wierzenia stoją nam na przeszkodzie czasem, na pozornej przeszkodzie, by sprawiać wrażenie, że tej świadomości nie ma. Albo by sprawiać wrażenie, że tego, co jest, nie ma. A na przykład prawdą ostateczną jest to, co myślimy. Więc wybudzamy się z tych prywatnych, myślowych percepcji do tego, co jest wcześniej. Do tego, co jest wcześniej, teraz i później i zawsze. I teraz tak. Powiecie, no dobra, Nitia, no ja wszystko rozumiem, no ale nie umiem tego doświadczyć. Tak?
To daj mi teraz, Nitya, daj. To teraz daj mi, już spoko, rozumiem, ale teraz daj. I co ona teraz robi? Sama nie wiem, co ona nawet powie. Więc musimy na moment po prostu odpocząć na chwilę. Możemy. Pozwolić temu impulsowi wewnętrznemu, temu komputerowi, który w tej chwili próbuje się we wszystkim połapać, temu naszemu genetycznemu, biologicznemu wyposażeniu, nie przeszkadzać przez chwilę, pozwolić mu odpocząć. Więc nie dodawać jeszcze więcej oliwy do ognia, czyli, co przez to rozumiem, jeśli dajesz sobie dodatkowe ciśnienie, muszę to zrozumieć, muszę wreszcie złapać tą świadomość. To zachęta jest tylko taka, spokojnie. Nic nie będziemy cisnąć. Niech ta część naszego umysłu usłyszy, że naprawdę jest bezpiecznie w tej chwili, żeby się odprężyć. Nawet jeśli nie do końca w to wierzysz, to zobacz, że nic ci nie grozi w tej chwili. Nie ma żadnego zagrożenia w tej chwili. Ani nie ma od ciebie żadnego wymagania. Ani nie musisz nic umieć, ani nie musisz niczego wiedzieć w tej chwili. Zobaczcie, czy możecie znaleźć takiego rodzaju przyzwolenie w sobie na chwilę. Takie przyzwolenie, w którym nie żądasz niczego od tego organizmu w danym momencie. Więc to jest taki pierwszy krok do tego odpoczynku. Ja nie zrobię tego kroku za nikogo, nie jestem w stanie. To ty możesz w tej chwili zdystansować się do swoich myśli, swojego nastawienia poprzez wpuszczenie tam odpuszczenia i relaksacji. To nie jest warunek konieczny, bo możemy być bardzo pobudzeni w tej chwili, to też jest w porządku, ale wielu z was mówiło dzisiaj o potrzebie odpoczynku, więc możemy spróbować to sobie dać teraz. Daj sobie przestrzeń bez warunków. Nie warunkuj tej chwili. Dodatkowo jeszcze. Zostaw ten organizm takim, jakim jest, w spokoju, w swobodzie. Pozwól ciału oddychać. Pozwól czuciu czuć. Nie walcz też z umysłem, z myślami. Zobacz, że jakaś część ciebie jest wolna od tej walki. Jakaś część ciebie po prostu jest. Więc czasem stoimy przed takim wyborem, albo będę bardzo intensywnie patrzeć w kierunku walki, która we mnie zachodzi i dyskomfortu, który odczuwam, niepokoju, który odczuwam, albo patrzę w kierunku świadomości i w kierunku miejsca w sobie, które w danym momencie nie walczy.
Albo nie walczy wtedy, kiedy dzieje się walka. Może tak, bardziej precyzyjnie. Nawet jeśli twoje myśli w tej chwili walczą, to jakaś część ciebie po prostu słyszy i jest. I tam patrz. Słyszy i jest. Nie musi wiedzieć, co słyszy. Nie musi wiedzieć, co rozumie bądź nie rozumie. Po prostu jest. Przestrzeń, zanim pojawił się język. Zanim wiesz cokolwiek. Przez większość życia jesteśmy zajęci znaczeniami i wiedzeniem czegoś, co zrobić, gdzie pojechać, jak żyć, czego nie robić. Tutaj przyjechaliście po coś zupełnie innego. Przyjechaliście między innymi po to, żeby odpocząć od tego stałego robienia życia. Wiedzenia jak, po co, dokąd. Rozpoznawania przestrzeni, która jest wolna w każdym z nas. Poczuj ją w tej chwili w sobie. Poczuj, że ty masz do tego 100% dostęp. Nie mówimy o czymś abstrakcyjnym w tej chwili zupełnie. Mówimy o miejscu, z którego słyszysz moje słowa i rozumiesz. Mówimy o miejscu, z którego słyszysz wszystko. Nie skupiaj się teraz na wszystkim, a po prostu patrz. Patrz nieinteresownie, patrz, po prostu patrz. A żeby wiedzieć, co to znaczy patrzeć nieinteresownie, wyobraź sobie, że już wszystko masz, już wszystkiego doświadczyłeś, już wszystko się wydarzyło, już nic nie musisz. Wyobraź sobie, że już wszystko masz, wszystko się wydarzyło i już nic nie musisz. Nic więcej. Dlaczego? Bo już wszystko masz. Więc nawet nie musisz już patrzeć interesownie, bo już wszystko masz, jesteś. Czy masz możliwość rozpoznania w sobie tego rodzaju spełnienia i satysfakcji teraz? Tego rodzaju zdrowia wewnętrznego, nie nakładania warunków, chcenia i unikania. Zobacz, że te momenty pragnień, awersji, dążeń, ucieczek są po prostu chwilowymi zjawiskami umysłu. Zawsze wracają i wychodzą w tobie, w tym, co już jest kompletne i pełne.
Czy jakaś zdobycz jest w stanie wypełnić bardziej świadomość, niż jest już ona pełna teraz? Czy świadomość tak naprawdę, świadomość ma jakiś brak? Czy tylko wtedy, kiedy zaczynamy patrzeć przez pryzmat umysłu? Zobacz, że jesteś kompletny. Jest takie miejsce w tobie, które jest kompletne. Nawet jeśli na chwilę to dostrzeżesz, to już jest bardzo dużo. Kiedy pojawia się tej kompletności brak? Zauważ, jaki musi być warunek, żebyś z powrotem odczuwała brak. Warunek jest jeden. Myśl. Nie ma innych warunków. A długo powtarzana myśl, zapamiętana głęboko, przeradza się w emocje. Co się dzieje, kiedy porzucasz te myśli? Nawet kiedy są aktywne, masz w sobie taką przestrzeń i moc i siłę, w której myśl nie jest silniejsza od ciebie. Bo właśnie zniknęła w tej chwili. Bo właśnie odeszła. Albo bo właśnie przyszła, ale jednak przyszła do ciebie. Właśnie minęła. Zobacz, że żadne zjawisko nie jest oddzielone od ciebie. Żadne doznanie nie jest od ciebie oddzielone. Czy jest to doznanie mistyczne, czy jest to doznanie życiowe, emocjonalne, jakiekolwiek. Jak inaczej mógłbyś doznawać, gdyby nie było świadomości? Skąd wiedziałbyś o doznawaniu czegokolwiek? Zobacz, że to wszystko płynie cały czas. Strumień doznań. I jedną z części tego strumienia jest twoje ciało. Zobacz, czy doznajesz swojego ciała. Czyż nie jest twoje ciało również doznaniem? Co takiego doznaje twojego ciała? Co takiego doznaje twoich myśli? Co takiego doznaje twojego usposobienia, twojego nastawienia? Czy masz jakiś rodzaj poczucia siebie? Czy masz jakiś rodzaj wewnętrznego poczucia siebie w tej chwili? Poczuj to. Wewnętrzne poczucie siebie. Co takiego doznaje tego wewnętrznego poczucia siebie? Czy to, co doznaje tego wewnętrznego poczucia siebie, jest tym samym, co to odczucie? Czy to odczucie właśnie mija i nie jest stałe? Więc co uznasz za siebie? Chwilowe wewnętrzne poczucie siebie, którego właśnie już nie czujesz tak samo? Czy to, co temu świadkuje? Zobaczcie, jak myśmy się zagalopowali w życiu. My to, co jest martwe, uznajemy za żywe. To, co właśnie minęło, uznajemy za siebie, pomijając całkowicie to, co jest stałe. I sobą nazywamy martwe, a prawdziwą swoją istotę uważamy za nieobecną, nieważną. Popełniamy ten błąd ignorancji, ignorowania swojej jaźni, ignorowania samego siebie,
I poprzez ten błąd ignorancji zaczynamy cierpieć. Czy ja jestem moim nastawieniem? Albo nawet, czy ja jestem odpowiedzialna za moje nastawienie? Czyż na moje nastawienie nie złożył się cały świat? Więc kogo tu winić? Za wewnętrzny świat doznań. Więc my mamy obsesję na punkcie wewnętrznych doznań. Jesteśmy zajęci cały czas tym, co jest martwe, co nie żyje, co właśnie minęło. Uganiamy się za tym całe życie. Wierząc, że w następnym doznaniu, które ma być tylko przyjemne, oświecone, znajdę siebie. Ale uganiam się w takim razie za czymś, co mi przyniesie nieszczęście, bo jest martwe. Bo na pewno minie. Co w nas nie mija? Czy to, co nie mija, boi się doznań? Albo żąda konkretnych doznań? Czy też jest wolne od wszystkich, a jednocześnie bierze wszystkie, bo się nie identyfikuje, nie zamyka na żadnym z nich? Rozpoznaj w sobie absurd chęci posiadania jednego stanu cały czas. Jest to skazane na porażkę. Nikomu się jeszcze nie udało. Stany mają to do siebie, że mijają. Doznania mają to do siebie, że się cały czas zmieniają, cały czas płyną, są cały czas w ruchu, tak jak w tej chwili nasze ciało się cały czas porusza i przestrzeń. Więc nie jesteśmy w stanie żadnego z tych stanów zatrzymać, tak samo jak nie jesteśmy w stanie zatrzymać starzenia się naszego ciała. Więc te akcenty położyliśmy trochę w niewłaściwym miejscu. Albo w takim miejscu, które sprawia, że wcześniej czy później spotkać będzie nas musiał ogromny stres związany z odchodzeniem i zmianą. Zobacz, czy to samo dotyczy świadomości. Zobacz, czy te same cechy ma świadomość i te same lęki. Czy te same problemy. Czy te same zmagania ma świadomość. Czyli ty w istocie. Czy twoja prawdziwa istota ma te same problemy. Gdzieś wewnątrz na pewno odczuwasz, nie, tam nie ma tych problemów, tam, czyli tu nie ma ich. Natomiast bardzo często namiętnie chce nam się myśleć i wierzyć w to, co jest martwe, co właśnie minęło. Przez chwilę może to brzmi z moich ust jako coś smutnego, ale jest to totalnie wesoła nowina i uwalniająca. Bo to mija, a ty jesteś. To właśnie minęło, ty jesteś. I to minęło, ty jesteś. Więc jesteś niezniszczalny. Masz w sobie aspekt niezniszczalny. Większy niż wszystko. Umysł może sobie teraz mówić na boku, aj tam dobra, tam bez sensu. Głupoty gadasz. Przyjdzie moment, że będziesz kompletnie rozumieć, o czym mówię. I to nie będzie aj tam, oj tam. Tylko będziesz od środka wiedzieć, że tak jest.
I będziesz odczuwać spokój z tym związany, siłę z tym związaną, ulgę z tym związaną. Słowa, które początkowo wydają się zewnętrzne, w końcu stają się totalnie wewnętrzne. Zrozumienie, które na początku wygląda na zewnętrzne, staje się totalnie wewnętrzne. I staje się tak wewnętrzne, że nie da się już cofnąć do poprzedniego sposobu percepowania rzeczywistości. Nie da się. Jak już raz rozpoznasz, co jest prawdą, nie będziesz musieć się na nowo przekonywać. Nawet jeśli umysł ten będzie tańczył swój taniec wątpliwości, bo tak się bardzo często dzieje, nie weźmiesz ich aż tak serio. Poczuj tę siłę i tę wolność w sobie już teraz, bo ona tam jest. Ona jest w każdym z nas. Nienamacalna świadomość bez początku, bez końca, a jednocześnie totalnie obecna, bo słyszysz, bo jesteś, bo doświadczasz. Nieuchwytna, bo widzisz i odczuwasz każdą próbę chwytania.